Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przed Wami ostatnia czerwcowa nowość z serii Technik, czyli zestaw 42210 Nissan Skyline GTR z szybkich i wściekłych. Cena katalogowa to 620 zł, z tym, że już w tej chwili w przedsprzedaży cena spadła poniżej 500 zł, składa się z 1410 elementów i jest oznaczony jako zestaw 18+. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo wszystkie zestawy powyżej 500 zł będą oznaczone jako 18+. Z tyłu pudełka mamy informację, że Skyline jest w skali 1 do 12, jest zdjęcie prawdziwego Nissana, no i jest też pokazana funkcja driftu. Jest to już trzeci po Chargerze i Suprze samochód z szybkich i wściekłych w serii Technik. W środku znajdziemy 8 woreczków z klockami, dodatkowy woreczek z felgami i wahaczami w nowym kolorze. Pamiętamy je z McLarena, tam były w kolorze czarnym. Luzem 4 opony, duży blankiet naklejek oraz instrukcję. Kroków budowania jest 411 i standardowo na końcu wykaz wszystkich elementów. W pierwszym worku znalazłem zupełnie nowe przeguby czwórki. Wcześniej mieliśmy piątki, które pojawiły się w Fordzie GT, ale też w najnowszym zestawie z ładowarką Volvo. Z kolei w czwartym worku zauważyłem też zupełnie nowe, krótkie łączniki. I skończyłem pierwszy etap budowy. Mamy już gotowe tylne zawieszenie. Jak widzicie, jest ono oparte na dwóch czerwonych amortyzatorach. Jest dyferencjał, a tutaj będziemy podpinać tylną oś do przedniej. Czyli jak włączymy funkcję driftu, to moc z przedniej osi będzie przekazywana na tylną. Dodatkowo tylne koła będą się obracały szybciej. Mamy tutaj przełożenie koło 20 i 12, czyli 5:3. A tutaj mamy wyjście skrętu na dach, zmianę kierunku i przejście do przodu. I skończyłem drugi etap budowy. Mamy już gotową całą funkcję driftu. W ten sposób ją uruchamiamy i w tym momencie tylne koła stracą kontakt z podłożem, a samochód będzie się opierał na tych czarnych kulach. Tutaj doszło nam drugie takie samo przełożenie, jak mieliśmy w tym miejscu, a więc podczas driftu tylne koła będą się kręciły. Mamy w sumie przełożenie 25:9, czyli prawie trzykrotnie szybciej niż koła przednie. Po wyłączeniu driftu moc z przednich kół nie jest przekazywana na tylne. I ta moc zatrzymuje się w tym miejscu, ponieważ tutaj mamy połączenie na piny, a nie na aksla. Czyli jak widzicie, tylne koła już w tym momencie się nie obracają. A teraz uruchamiamy funkcję driftu i już tylne koła są wprawiane w ruch. Po trzecim etapie mamy już wypośrodkowane wyjście do sterowania skrętem. Tutaj do tego koła zębatego będą podpięte tłoki, a w kabinie pojawił się już fotel oraz butle nitro. I skończyłem czwarty etap budowy. Mamy już przednie zawieszenie. Również jest oparte na dwóch czerwonych amortyzatorach. Z przodu też mamy dyferencjał. W tej chwili
Opcja driftu jest wyłączona, tylne koła się nie obracają. Włączam funkcję driftu i już obie osie są ze sobą połączone. Mamy też podpięte tłoki. Skręt z kolei jest oparty na zębatce i kole zębatym. Tu mamy przejście do kierownicy, z tym, że jeszcze kierownica ze skrętem nie jest połączona. Kolejne etapy to już jest głównie zabudowa, ale jeszcze pod koniec 7. etapu podpinamy kierownicę do skrętu. Ważne, żeby przy podpinaniu tego koła zębatego sprawdzić, czy mamy tutaj wszystko wypośrodkowane, i koła, i kierownicę. Jak widać, udało się to zrobić. I Nissan jest już gotowy. Jeśli chodzi o proces budowania, to muszę powiedzieć, że był bardzo ciekawy, szczególnie do 4. etapu. Tutaj rzeczywiście cały czas coś się działo, było sporo mięsa technikowego. Później to już głównie zabudowa, budowa karoserii, ale też nie było tutaj nudno. Jeśli chodzi o wygląd, to tutaj już jest dużo gorzej. Ewidentnie projektant poszedł w duże panele, czyli trochę na łatwiznę. Nie widać tutaj kunsztu, nie ma rzeźbienia z mniejszych elementów tej karoserii, przez co rozjechane tutaj są całkowicie proporcje. Z boku wygląda, jakby był sklejony z 3 różnych samochodów. Tył od pick-upa, przód za bardzo masywny, wygląda jakby był od czołgu. To już dużo lepiej zachowane proporcje ma zestaw ze Speed Champions. Oczywiście na żywo wygląda trochę lepiej niż na zdjęciach, ale od zestawu na licencji z oznaczeniem 18+, jednak oczekuję dużo więcej. Na pewno na plus jest to, że pojawiły się kołpaki, dzięki którym, mimo że Nissan wygląda źle, to z tymi kołpakami wygląda trochę lepiej. Dobra, przejdźmy do funkcji. Zacznijmy od skrętu. Skręt tutaj mi się podoba, jest dosyć mocny. Zawieszenie działa bardzo dobrze. Po otwarciu maski możemy sobie podejrzeć tłoki. Oczywiście bagażnik też jest otwierany. W środku mamy deskę rozdzielczą, jest trochę naklejek. Drzwi trochę opadają, więc trzeba je lekko unieść, żeby można było je domknąć. A, jeszcze wracając do wyglądu, to najbardziej mi się podobają klamki. Są w odpowiednim miejscu i bardzo dobrze wyglądają. No i najważniejsza funkcja, czyli drift. Mam z nią pewien problem. Oczywiście dzięki tej funkcji jest trochę więcej mięsa technikowego, jest dużo ciekawszy proces budowy, ale udawanie pewnych rzeczy, funkcji bardziej kojarzy mi się z dzieciństwem, a to jest zestaw 18+, i przynajmniej ja raczej oczekiwałbym realizmu, a nie science fiction. Mam nadzieję, że wrzucenie tutaj silnika RC da możliwość driftowania bez potrzeby unoszenia tyłu samochodu i robienia tego na kulkach. Ja chyba jednak wolałbym tutaj jakąś skrzynię biegów, może jakieś przełożenie nitro, ale to jest tylko moje zdanie, moje podejście. Gdyby to był zestaw 10+, 12+, do zabawy na podłodze, na dywanie, w żadnym wypadku bym się nie czepiał tej funkcji. Ale nie wystarczy na pudełku napisać 18+, trzeba też sprostać pewnym oczekiwaniom. Dobra, bo się rozgadałem, włączamy funkcję driftu. Jak możecie zauważyć,
Tylne koła kręcą się dużo szybciej, tak jak obliczałem prawie 3-krotnie. Samo działanie tej funkcji myślę, że jest zgodne z założeniem, działa bardzo dobrze. Podsumowując, ciekawy proces budowania, sporo mięsa technikowego jak na samochód, bardzo słaby wygląd, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zachowania proporcji. Na pewno bardzo ciekawa funkcja driftu, ale nie pod zestaw 18+. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.